Panie i panowie, prezydenci i premierzy. Pozwoliłem sobie zwołać to nadzwyczajne posiedzenie w tajnej sali dowodzenia kryzysowego, ponieważ sytuacja jest nadzwyczaj poważna. Jako prezydent największego kraju na świecie pragnę gorąco powitać panią premier najbardziej zaawansowanego technologicznie państwa, pana premiera przepięknej śródziemnomorskiej krainy, pana prezydenta kraju środkowego oraz przedstawicieli innych narodowości, których wymieniać z nazwy nie ma potrzeby, gdyż są one zbyt małe, by mogły wnieść cokolwiek wartościowego do rozmowy. Woda i krakersy są do waszej dyspozycji. Paluszki dla wyjątkowo grzecznych. Prosiłbym jednak o niezabieranie głosu, a w razie głosowania pamiętajcie, że najlepiej podążać za naszą intuicją, bo w przeciwnym razie będziemy zmuszeni nałożyć na was sankcje. A wszyscy doskonale wiemy, jak to się kończy. Przepraszam. To tak można? W sensie, tak jawnie? No właśnie miałem przerwać. Ale co? Dobrze, wiesz co, proszę bardzo, zrób sobie test na zastraszanie sankcjami gospodarczymi oraz zgrywanie ważniaka na arenie międzynarodowej. Proszę. No więc niby nie wyszło, ale... W takim razie? Poczekaj, ale chcę ci przypomnieć, że ostatnio zakupiłem sobie kartę Arsenał Nuklearny za 200 sztuk przelewów, która daje mi plus 15 do wszystkich rzutów na zastraszanie i szantaże. I chcę jej teraz użyć. Ktoś tu się, widzę, porządnie przygotował do dzisiejszej rozgrywki. Brawo! Bo w przeciwnym razie będziemy zmuszeni nałożyć na was sankcje, a wszyscy doskonale wiemy, jak to się kończy. Czy wyraziłem się jasno? No. Sytuacja jest poważna. Otrzymaliśmy przed chwilą informację o ataku terrorystycznym w stolicy kraju środkowego. Czy znamy już jakieś szczegóły? Zginęło 300 000 cywilów, a 14 nadal nie odnaleziono. Akcja ratunkowa trwa. Wyrażam najgłębsze kondolencje. Zapisz gdzieś, żeby podświetlić wieżowce, zmienić kolory portali społecznościowych na bardziej dołujące i nagrać jakiś inspirujący teledysk. Niemniej jednak nie to będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. Ale skoro jesteśmy jeszcze w tym temacie, to pragnę zameldować, że plan podburzania mojej ludności na kraje dalekiej północy przebiega cudownie. Jeszcze 2 lata i możemy wprowadzać fazę drugą. Wyśmienicie. Strategia kontrolowanych ataków terrorystycznych na tle religijnym okazała się strzałem w dziesiątkę. Natanielu, dopisz sobie 2 punkty szaleństwa. Co? Dlaczego? Bo jesteś chory psychicznie. Wysadziłeś właśnie pół miasta, żeby zastraszyć swoich obywateli. Ty to masz w ogóle jakoś bez sensu tę postać zrobioną. Czemu nie masz nic zdane w opiekę nad społeczeństwem? Ja ci zaglądam w kartki? Ej, a ci prezydenci to są tacy normalni ludzie, jak wszyscy, czy są jakieś premie rasowe? Normalni, tam nie ma żadnych rozróżnień. Jak to nie ma żadnych orków? Możemy? Przejdę do meritum. Pierwszym punktem naszych obrad będzie rozwój krajów gorszych. Mniejszych. Panie prezydencie, jak wygląda kwestia budowy autostrad? Dziękuję, panie prezydencie. Plan budowy obejmuje najbliższe 10 lat, więc nie wiadomo, czy będziemy nadal rządzić. Albo żyć. Albo żyć. Niemniej jednak, wytyczyliśmy już trasę i wiemy, jakie miejsca przetnie. Ogłosimy to za pół roku, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby wykupić odpowiednie działki budowlane. A w jakim celu zamierza pan wykupić te działki? Żeby odsprzedać je państwu z wielokrotnym zyskiem. Ale jak to państwu? Przecież pan jest prezydentem. Nie no, państwu w sensie wam. Co? No tak. Nie, no to się kompletnie kupy nie trzyma. Ja myślałem, że państwo w sensie kraj. A po co nam te działki? Przecież one są u pana. No niby tak. O trochę pan bzdury gada. No dobra, wiecie co, bo chyba mi jednak chodziło, że państwo w sensie kraj. Czyli chce pan samemu sobie odsprzedać działki pod budowę autostrady? Tak! No to jest oszustwo, proszę pana! Za coś takiego otrzymuje się Trybunał Stanu. Nieprawda? To w takim razie my się bardzo chętnie przyłączymy, a w zamian za to jesteśmy w stanie otworzyć 2 fabryki samochodów i okno. Dla mnie bomba! W sensie, że fajnie, nie że zamach.
Tylko bez żadnych przekrętów podatkowych, jasne? No, ja nie mogę obiecać, że nie znajdziemy żadnej luki w waszym prawie. No w takim razie ja nie mogę obiecać, że nie zabraknie dostaw prądu. Bla, 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 bla. Możemy dalej? Właśnie. Tak, panie prezydencie? Czy ja mógłbym jeszcze zmienić kraj? Jak? Po 7 sesjach? Jak ty to sobie wyobrażasz? Czemu? Bo ja zupełnie tego nie przemyślałem. Mam za dużo surowców, wysadziłem stolicę i jak znam życie, to Filandrel zaraz wytoczy mi wojnę. Filandrelu? Co to znaczy, jak znasz życie? Oho. Co to znaczy, ty chamie zbolały? Kochanie, Ile razy ci dupę ratowałem na polowaniu, skunksie niemity? Przed niedźwiedziem życie uratowałem ci ile razy? Na ostatniej bitwie z goblinami własnym ciałem cię zasłoniłem, ślimaku niewdzięczny rzeżucho zdradliwa, a teraz po tym wszystkim ty mi sztylet w plecy wbijasz i mówisz, jak znam życie, Filandrel wytoczy mi wojnę? Ale ja przecież o grze mówiłem, o twojej postaci. A, o postaci mówiłeś. A nie, no to tak. No to oczywiście, to on faktycznie mógłby ci wypowiedzieć wojnę, to się zgadza. Ale nic się nie przejmuj, ja teraz zbieram wszystkie siły do wielkiej wyprawy na daleką północ, także to by była strzała w kolano. Dobrze. W takim razie następnym punktem naszych obrad będzie... Wojna, którą jestem zmuszony wytoczyć temu śmiercącemu, zapchlonemu, tchórzliwemu... No. Papierosek? Jak doskonale pamiętacie, nieodzownym elementem każdej sesji prezydentów i premierów jest knucie w kuluarach z papierosem w dłoni. Proszę bardzo, oto wasze zadania, które musicie zrealizować, aby to właśnie wasze państwo zyskało jak najwięcej. Zapoznajcie się z nimi, ale nikomu nie pokazujcie. Uwaga! Opuszczacie salę obrad i przechodząc krętymi korytarzami, udajecie się do tajemniczego, hermetycznego pokoju pełnego okien. Jesteście tam sami, zamknięci w 4 ścianach, uważnie się obserwujecie. Nie macie wcale pewności, czy w ścianach nie ma przypadkiem ukrytych podsłuchów. czego? Podsłuchów. Czyli co to jest? No takie małe urządzenia do podsłuchiwania, no nie wiem jak ci to wytłumaczyć, no. To jest takie coś, że jakby ktoś słyszy, co ty mówisz, tylko ty nie wiesz o tym, że on słyszy, więc po prostu trzeba uważać. Aha, okej. Czekaj, bo się teraz wybiłem. No i nie pamiętam, co mówiłem. No. Ktoś mi pomoże? No, że jest... No dobra, mam. Co tam, panie prezydencie, w polityce? A, dziękuję, w porządku. Mogę prosić pana na chwilkę? A to się jakoś rozkręci? To znaczy? No ta gra. Dla mnie to jest takie mocne jeden. Jest ten sam poziom, co te biura i ludzie 4 księżyce temu, tylko że to się ciągnie i końca nie widać. Nie, no, aż tak źle to chyba nie jest. Fajnie się robi, jak powstają sojusze. To na pewno. Nie, ja już stąd idę. Podobno arcymag dzisiaj wywołuje demony pod wielką paprocią. Co dzisiaj jest? Kurde, strasznie chciałem to zobaczyć. Ale jak chcesz, to mogę ci potem zaśpiewać o tym, jak było.
O, super. No. A powiedz, jak wam się w ogóle układa z Filandrelem, co? No tak, wiesz... Jemu na tobie bardzo zależy. No i poza tym nikt tak dobrze nie strzela z łuku. No właśnie, jemu chyba na tym strzelaniu z łuku najbardziej zależy. Bo problem polega na tym, że jak się jest nieśmiertelnym, to trzeba już na samym początku dobrze wybrać. Ja wiem, ale jeszcze nie masz co panikować. Przecież jesteście razem dopiero 2 księżyce? 3. 3. Tak. O cholera. Hej! Co jest? Niestety za pogawędki prywatne w postaciach odbieram wam -10 z funduszy na nadchodzącą kampanię oraz niespodziewanie też przerywam wasze negocjacje. Zatem, panie prezydencie, możemy zlikwidować tarcze rakietowe na terytorium waszych sąsiadów, ale w zamian wydacie nam pozwolenie na budowę gazociągu. Konkurencyjny gazociąg jest nam nie na rękę, a tarcze rakietowe to za mało. W grę wchodzą zbyt wielkie pieniądze. Czy ja usłyszałem słowo pieniądze? Tak się akurat składa, że mamy ich naprawdę dużo w związku z odkryciem nowych złóż mleka. Chętnie zainwestujemy je na waszym rynku. Nie, przepraszam, ale ja zaraz zasnę. Nejwa, błagam cię, nie rób mi wstydu. Kochany, za taki tekst to my się wieczorem w drzewie policzymy. O co ci znowu chodzi? A ty uważaj, na kogo podnosisz głos! O to, że znowu całe to założenie jest bez sensu. Wybiera się jakiegoś człowieka, a potem on sobie dobiera pomocników. Nie ma nad nim żadnej kontroli, przy czym jego działania mają wpływ na życie mieszkańców królestwa. Państwa! Dobrze, państwa! W normalnie funkcjonującym społeczeństwie nikt by na to nie pozwolił. A skąd wiesz? No ale po to właśnie ogłupiasz ludzi telewizją i wiadomościami. Wszystko masz w podręczniku. Nie krzycz na nią! I dlaczego ci ludzie, co rządzą, nie są potem z niczego rozliczeni? Obiecują, że coś zrobią, nie robią, kradną, znikają. Co to ma być? Gra! Już ci mówiłem, tego się nie bierze na poważnie. Słuchaj, ja cię bardzo cenię jako wojownika, ale sorry, te scenariusze piszesz po prostu tragiczne. To jest tak nierealne, że aż po prostu śmieszne. Nejwa, jak mogłaś coś takiego powiedzieć? No bo chciałam, żebyście wreszcie zobaczyli, jakie to jest mierne. Przecież my to wiemy, ale nie mówi się takich rzeczy wprost i to w jego obecności, tylko ewentualnie gdzieś za plecami. Jemu teraz będzie przykro. Nie podoba wam się moja twórczość? No i widzisz, Dobra, ja idę pooglądać te demony pod Wielką Paprocią. I tak byście na mnie najechali albo obalili moje rządy. Błagam cię, nie wychodź. Jeśli stąd wyjdziesz, obrażę się na ciebie do końca życia albo zacznę płakać. to co teraz proponujesz, co? Inną grę, Tak? Jaką? normalną, bez idiotyzmów, No to powiedz jaką? moją. Surferów i złodziei? Nie.